A oto mecenasi Układu Porannego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę. Francuski parlament przegłosował wotum nieufności wobec rządu. Opozycja składa wniosek o impeachment prezydenta Korei Południowej po próbie wprowadzenia stanu wojennego. Niemiecka infrastruktura ma być celem rosyjskich ataków. 8 państw sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Litwa ogranicza liczbę przyjmowanych imigrantów. Właściciel Facebooka i Instagrama nie odnotował większego natężenia dezinformacji w trakcie wyborów w Rumunii. Czwartek, 5 grudnia to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Francuski parlament przegłosował wotum nieufności wobec rządu Michela Barnier. Nacjonalistyczna i lewicowa opozycja sprzeciwiły się projektowi ustawy budżetowej przyjętej przez premiera. Wniosek o wotum nieufności wobec Barnier poparło 331 z łącznie 574 posłów do Zgromadzenia Narodowego. Jest on dopiero drugim premierem odwołanym w ten sposób. Pierwsza i ostatnia jak dotąd udana próba przegłosowania wotum nieufności miała miejsce 62 lata temu. Nacjonalistyczne Zjednoczenie Narodowe i Lewicowy Front Ludowy złożyły wnioski w tym tygodniu. Oba ugrupowania zarzucały Barnier przyjęcie niezgodnego z ich oczekiwaniami projektu przyszłorocznego budżetu. Mimo pewnych ustępstw narodowcy na czele z Marine Le Pen nie zmienili swojego zdania, a to właśnie dzięki ich milczącemu poparciu funkcjonował dotychczas mniejszościowy gabinet. W wystąpieniu poprzedzającym głosowanie francuski premier zaznaczył, że miał zaledwie 15 dni na przygotowanie ustawy budżetowej. Nie był on w związku z tym idealny, ale został następnie ulepszony za pośrednictwem poprawek zgłoszonych przez parlamentarzystów. Ponadto Barnier w przemówieniu zaatakował Zjednoczenie Narodowe, bo nie podziela jego rozumienia suwerenności państwa. Jak zauważa telewizja France 24, wystąpienie szefa rządu przypominało mowę pożegnalną. Prezydent Emmanuel Macron będzie miał teraz problem z wyłonieniem nowego premiera, mogącego otrzymać poparcie ze strony parlamentu. Francuska głowa państwa dzisiaj wieczorem ma wygłosić telewizyjne orędzie do narodu. Opozycyjne ugrupowania chcą przeprowadzić impeachment prezydenta Korei Południowej Yoona Suk-yeola. We wtorek wprowadził on stan wojenny, odwołany następnie przez parlament. Partia Demokratyczna wraz z 4 innymi postępowymi ugrupowaniami złożyła wniosek o pozbawienie głowy państwa sprawowanego urzędu. Został on podpisany łącznie przez 190 parlamentarzystów, ale nie poparł go żaden członek rządzącej krajem Partii Władzy Ludowej. Opozycyjni posłowie chcą przegłosować impeachment Yoona w piątek lub sobotę. Bez poparcia przynajmniej 8 konserwatystów odsunięcie prezydenta od władzy nie powiedzie się, ponieważ potrzebna jest do tego zgoda 2/3 członków Zgromadzenia Narodowego. Przeciwnicy Yoona uważają, że poprzez próbę wprowadzenia stanu wojennego naruszył on Konstytucję Republiki Korei. Wnioskodawcy dodatkowo zarzucają prezydentowi chęć uniknięcia odpowiedzialności karnej poprzez zawieszenie działalności parlamentu. We wtorek urzędująca głowa państwa południowo-koreańskiego ogłosiła stan wojenny, uzasadniając go koniecznością stłumienia sił antypaństwowych i wywrotowych, określając tym mianem opozycję wobec rządów Partii Władzy Ludowej. Po zaledwie kilku godzinach deputowani Zgromadzenia Narodowego jednogłośnie uchylili dekret, a ich decyzja została zaakceptowana przez Yoona. Z budynku parlamentu wycofało się wówczas wojsko, które zgodnie z rozkazami swojego dowództwa chciało nie dopuścić do przeprowadzenia obrad. Według kanclerza Niemiec Olafa Scholza cyberprzestrzeń i infrastruktura jego kraju są celem ataków ze strony Rosji. Część niemieckich problemów jest też efektem działań ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas wystąpienia w Bundestagu szef niemieckiego rządu podkreślił, że nie należy ukrywać prawdy o obecnych zagrożeniach. Cyberbezpieczeństwo stało się tym samym jednym z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa Niemiec. Scholz dodał, że jego kraj musi włożyć sporo wysiłku w zabezpieczenie się przed atakami. Najwięcej wyzwań stoi przed niemieckimi służbami specjalnymi, które powinny wykrywać jak najwięcej podobnych działań, a przede wszystkim zapobiegać ich kontynuowaniu przez wrogie państwa. Portal Politico zwraca uwagę na ostatnie wydarzenia w Europie. Stany Zjednoczone twierdzą, że wciąż trwa prowadzony przez Chiny poważny atak hakerski na globalną infrastrukturę telekomunikacyjną. Poza tym śmigłowiec niemieckiej Bundeswehry miał zostać ostrzelany świecami dymnymi przez załogę rosyjskiego statku przepływającego przez Morze Bałtyckie.
W ubiegłym tygodniu szef niemieckiego wywiadu również mówił o zagrożeniach ze strony Rosji. Zdaniem Bruno Kalla w rosyjskim Ministerstwie Obrony Narodowej panuje przekonanie, że Sojusz Północnoatlantycki nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli nie przyjdzie na pomoc jednemu z zaatakowanych sojuszników. Można spodziewać się swoistego testu ze strony Rosji, mającego polegać na interwencji w jednym z państw członkowskich NATO, choćby pod pretekstem ochrony mniejszości rosyjskiej. Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego poruszono kwestię przystąpienia Ukrainy do organizacji. Przeciwnych członkostwu Ukrainy w NATO ma być obecnie 8 państw na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwotnie zwołany przez sekretarza generalnego Sojuszu Marka Rutte szczyt miał być poświęcony pomocy dla ukraińskiego wojska. Obrady miała jednak zdominować kwestia przystąpienia Ukrainy do NATO. W ostatnim czasie na zaproszenie swojego kraju nalega ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który w zamian za nie jest gotowy nawet na ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Portal Politico twierdzi, że w trakcie dyskusji przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się łącznie 8 państw. Dotąd były to Stany Zjednoczone, Niemcy, Belgia, Węgry, Hiszpania, Słowacja i Słowenia, ale teraz dołączył do nich Luksemburg. Niewielkie państwo należy do grona założycieli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Luksemburski minister spraw zagranicznych Xavier Bettel uważa, że rozszerzenie NATO o Ukrainę wiązałoby się z ryzykiem eskalowania kolejnych konfliktów, choć jest on zarazem zwolennikiem ukraińskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Przy okazji posiedzenia szefów dyplomacji państw sojuszu odbyło się posiedzenie Rady NATO-Ukraina. Zełenski przy tej okazji zadeklarował, że Ukraina mogłaby stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego także w przypadku, gdyby całe jej uznawane przez społeczność międzynarodową terytorium nie zostałoby objęte artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Litewskie władze ograniczają liczbę pozwoleń na pobyt wydawanych obcokrajowcom. Do kraju w ostatnim czasie przybywa coraz mniej imigrantów z Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz państw Azji Centralnej. Tylko w ciągu ostatniego roku z Litwy wyjechało kilkuset Rosjan, prawie 3000 Białorusinów oraz ponad 18 000 Ukraińców. Dodatkowo spada liczba wiz pracowniczych wydawanych obywatelom Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu, a także Azerbejdżanu. Jeszcze w styczniu osobom pochodzącym z tych państw przyznano 1750 pozwoleń na pracę, z kolei we wrześniu już tylko 900. Litewscy urzędnicy w porównaniu do ubiegłego roku zaczęli częściej unieważniać wydane pozwolenia na pobyt czasowy oraz odrzucać nowe wnioski. Przed rokiem podjęto 10 700 podobnych decyzji, a w tym roku już 24 300. Departament Migracji Republiki Litewskiej prowadzi ponadto intensywniejsze kontrole cudzoziemców przebywających na terenie kraju. Łącznie sprowadzono blisko 47 000 imigrantów, dlatego cofnięto im ponad 24 000 pozwoleń. W przypadku 6 000 obcokrajowców prowadzone są postępowania związane z ich nielegalnym pobytem i innymi wykroczeniami. Obecnie zezwolenie na pobyt na terenie Litwy posiada dokładnie 213 338 obywateli innych państw, a połowa z nich otrzymała dokumenty uprawniające do podjęcia pracy. Spółka Meta nie odnotowała większej ilości dezinformacji w trakcie wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Rumunii. Wątpliwości wokół roli mediów społecznościowych pojawiły się po zwycięstwie nacjonalistycznego kandydata Carina Georgescu. Do zarzutów odniósł się były wicepremier Wielkiej Brytanii Nick Clegg, obecnie będący prezesem firmy mającej w swoim portfolio m.in. Facebooka i Instagrama. Stwierdził on, że Meta dokładnie obserwowała swoje media społecznościowe, nie odnotowując żadnych poważniejszych incydentów. Co więcej, przedsiębiorstwo w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w Rumunii współpracowało z tamtejszymi instytucjami, a więc z rumuńskimi regulatorami telekomunikacyjnymi i organami ścigania. Clegg zapewnił, że w przypadku kilku innych tegorocznych wyborów na całym świecie również nie odnotowano chociażby wykorzystania sztucznej inteligencji na dużą skalę. Rumuńska Narodowa Rada Audiowizualna w ubiegłym tygodniu zwróciła się do Komisji Europejskiej o wszczęcie formalnego dochodzenia wobec TikToka. To właśnie aktywność na tej platformie społecznościowej miała przyczynić się do znacznego wzrostu popularności Georgescu. Jeszcze parę tygodni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich cieszył się on w sondażach zaledwie kilkuprocentowym poparciem. TikTok, podobnie jak Meta, nie dopatrzył się żadnych niepokojących form aktywności na swojej platformie. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wysłała pytania do TikToka oraz zorganizowała okrągły stół z udziałem przedstawicieli największych platform społecznościowych. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
A oto mecenasi układu porannego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.